Gdzie my jesteśmy? A co cię to obchodzi, gdzie my jesteśmy? Rozmawialiśmy o czymś innym. A, ty przyjechałeś, ty przyjechałeś nagrywać. A, mamy walkę. No tak. No jesteśmy pod salą Arachionu. Nic innego, nic nowego tu nie będzie. W przygotowaniu do walki co jest? Jest trening, odpoczynek, dieta, zły humor. Humoru nie mamy złego, mamy dobry humor. Pod salą jesteśmy. No pokaż salę, człowieku. Widzą, no. Dronem będzie pokazany. Ale pokaż salę, tam jest napisane Arachion. Pokażę zaraz. Słuchaj, bo zaraz sparring z tobą będzie, nie? Za 10 000 lajków robimy sparring. A co to jest 10 000 lajków, ty? No wiesz, daj więcej. Nie bądź taki skromny. Bo Czy nie robimy treningu? idziemy, może do Maka idziemy? Słuchaj, a kurczę ty. Pierdzielić to wszystko. Dawaj, idziemy. Jedziemy do Maka. No, Idziemy? dawaj. Czy to jednak na hamburgera? Chodź. No dobra. Chciałem zauważyć jedną rzecz. Pokaż moją torbę. Torba jest? Moja treningowa? A co mam jeszcze w ręku? Czy inne też są? Myślałem, że drona kupiłeś. Ja jestem pracownikiem jeszcze w dodatku Kamila, który nagrywa właśnie ten vlog cały. Dla niego rzeczy noszę. I to jest kultura, nie? I to jest gościnność, nie? Zapraszam. Czy raczej... Nie wiem, do szafy. Nie, idziemy do tego? A, do Maka. Tam ma. Nie wiem. Wracamy tak do korzeni, bo walka na Torwarze. Pierwsza walka była właśnie moja KSW na Torwarze. Jak ocenisz to, że Pawlak nigdy nie przegrał przed czasem, a ty masz 2 skończenia na koncie? Ile? Jak się odnoszę? Mam 32, a on nie jest skończony. Tyle, tak się do tego odnoszę. Ale no to nie jest jakaś taka, wiesz, to znaczy motywacja jakaś jeszcze, żeby go skończyć przed czasem? Nigdy miałem takiej motywacji, żeby... Że musieli czas na skończenie? Tak, tylko była okazja i trzeba było korzystać, no? Jak będziesz zakładał, że musisz kogoś skończyć, to nakładasz taką presję, że trzeba to zrobić i to może się zgubić. Bo normalnie są mnóstwo innych opcji wygrać walkę. Decyzja, nie wiem, knockout, kończąca. Więc tutaj jakby jest kilka opcji. Nie zależy na tym, mi nie zależy na tym, że go skończyć. Na pewno nie. Zależy na tym, że wygrać walkę. Dać się wszystko. W wieku prawie 46 lat. To jest dla mnie kolejne spełnianie marzeń. Ile ci zostało jeszcze kilo? Mi? No. 8. A jest ponad 2 tygodnie. 8 kilo. Luźno, zawsze tak jest. Pod koniec jeszcze dietka na tłuszczach. Takie śniadanie 4 dni od poniedziałku do czwartku. Tam bardzo dużo mi schodzi, ze 4 kilo. A tak ogólnie jeszcze myślę, że do końca tygodnia 2 kilo jeszcze zajdzie. Czyli dostaniesz 6. Zbiję te 4 kilo, 3-4 kilo tym tłuszczami i później tylko sauna, nie? Inne ludzie. Choć jestem zawodnikiem wagi 77 tak naprawdę, bo wszyscy z mojej wagi robią na 7,7. Bo ja na co dzień ważę 93, max 74. I wszystkich, którzy znam, którzy ważą tyle, zbiję na 7,7. A mi się nie chce. Czy walka życia? No na pewno duża walka. Jara mnie ta walka bardzo, bo wiesz, to jest druga osoba, która jakby tworzy ten sport, bo Michał Materral i Mamet Kalidow, a wydaje mi się, że raczej rzadko kto ma taką szansę w ogóle zawalczyć z 2 takimi legendami tego sportu. Jeszcze mówię tylko, że Pudzian mi został. Choć mówię, ja to cały czas się cieszę drogą, ale też doceniam tą walkę, no bo cieszy mnie to, że będę miał szansę zmierzyć się jeszcze z Mamedem, tak? Przed jego jakby, no wiecie, zakończeniem kariery, bo myślę, że jest coraz bliżej. Choć on im starszy, tym lepszy z tego co widzę, więc
Wcale to może nie być tak, że niedługo będzie kończył karierę. Balacha za balachę. Co to znaczy? Niestety Adrian przegrał balachą. To jak chce skończyć Mameda balachą? To byłoby mocne, co? I wtedy wbiega trener i daje mi czarny pas w MMA. Nie w jiu-jitsu, bo to Dawid Pepowski by mi dał. Czarny pas w MMA. Czy zgadzasz się z tym, że Mamed wziął łatwiejszą walkę? Tak. Z tobą niż z Kuberskim? Zdecydowanie. Będzie łatwiejsza walka. Chociaż szczerze ostatnio to rozkminiałem. I kto jest lepszy? Mamed czy Kuberski? Zauważcie jedno, Kuberski jest ogólnie prostym zawodnikiem bardzo, bo jest po prostu strikerem, który mocno bije i dużo wagi robi i z tym wygrywa walki. A Mamed, no wygrał tak naprawdę z jednym z najlepszych zawodników pont, jakoś tak, z Adrianem Bartosińskim, jeszcze balachą, więc no wydaje mi się, że no to są mocne osiągnięcia, nie? Więc uważam, że mam cięższego zawodnika, który jest bardziej wszechstronny, bo uważam, że na Piotrka plan byłby dosyć prosty i nie dać się trafić, bo uważam, że pewnie byłbym dużo szybszy od Piotrka. No ale Mamed jest niekonwencjonalny, on jest taki trochę jak ja, ale uważam, że jest taki bardzo techniczny też w parterze, nie? Więc uważam, że no Mamed po pierwsze wziął cięższego rywala, bo myślę, że Piotrka też by oszukał, a ja też jestem taki dziwny, nie do znokautowania generalnie, więc to będą ciężkie szachy, ale wierzę, że to ja wygram tą batalię z szachów i będę mądrzejszy, ale no mega walka, no. Jak na początku wziąłem tą walkę, to mówię, co ja zrobiłem? Po cholerę mi taka walka, przecież to teraz muszę tak się nagłówkować, żeby go rozpracować, że masakra. A z Piotrkiem to łatwo by było, bym sobie pobiegał, potańczył, bym go sprowadził, szybko poddał, nie? A tak teraz no muszę myśleć, no. Bardzo lekko mówisz o tym, że z Kuberskim jaki byłby plan. Że obalić? Słuchajcie, no. Obalić, poddać, koniec walki. No i do domu szybko. Może tak by było. Nie, no wiecie, no, na pewno też szlifuję te płaszczyzny, ale słyszałem dużo różnych rzeczy, że wcale Piotrek nie ma takiego dobrego parteru. Co wy na to? A ja jestem Alastinio Plastinio. Jak Kung Fu Panda. Mogę cię obalić tym, że się sam przewrócę. Także jestem niebezpieczny zawsze. Ciekawą, mocną rzecz powiedziałeś. Jak Kung Fu Panda jakąś tam puszeczkę otwierał, powiedziałeś w stylu, że jak dostawał po tobie zawodników, których już rozbiłeś. No, słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, ale wszyscy zawodnicy, którzy ze mną walczyli w KSW, to później w następnych wszystkich walkach dostawali w pierdy. Ja mam taką teorię, że po prostu mam taką częstotliwość ciosów, bo ja nie mam nokautującego ciosu, ale w tych walkach no z 500 ciosów przyjmie ten przeciwnik. Ja tak rozbijam tych przeciwników po prostu, że oni później już nie wracają do siebie, do tego stanu pierwotnego, że tak powiem. Więc uważam, że no już takich, że tak powiem, nakruszyłem, że później mają gorszą tą głowę. Tak uważam. Czyli ogólnie Kuberski efektownie wygrywa dzięki tobie. No tak, ja stworzyłem Piotrka. Bo ich nakruszyłem, tak jak Kung Fu Panda otwierał słoiczek. Sorry, Piotrek. No ale tak trochę jest, no. Kto wygra pas marketingowy? A, to Piotrek wygra raczej. Michał nie przejdzie niestety tych warunków Piotrka, wydaje mi się, a poza tym też nie ma Michał takich dobrych zapasów, żeby go przewrócić, uważam. To będzie walka w stójce na pewno, ale no Piotrek tam naprawdę dobrze bije, więc mocno bije, więc wydaje mi się, że raczej Michał będzie znokautowany. Myślę, że druga runda, podejrzewam. Ale jest jedno ale. Jakie? Bo ty nie rozbijesz Michalskiego. A, no właśnie. Ale Adrian go rozbił też kiedyś. Gdzie ja Adrianowi pokazałem ten cios na niego, więc to trochę moja zasługa, że wygrał z Michalskim. Adrian wtedy. Ja mu zrobiłem tak po przekroku i wtedy zrobił to. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie po raz pierwszy. 5 minut. No to zaczynamy na pewno na poprawnej postawie ciała, co właśnie powiedziałeś. Oddychamy sobie, wdech nosem, wydech ustami i go. On an adventure back at it again. Some like it, I till I land. Any California, but the drink goes on. If you see me, don't run up, just keep it cool. Bzy czy bzyk zna bzdury? Zbzikowane bzdury, Bzy czy bzdury, bzdury nie bzyka, bo zbzikował i ma bzika. bo zbzikował i ma psika. Pękł pąk. Pękł pąk.
Cześć, jestem Aga Grębosz, pracuję w Teatrze Powszechnym w Radomiu i jestem też rehabilitantem i trenerem głosu. Razem z Albertem ćwiczymy nad jego wymową, żeby jego komentarze były coraz lepsze i żebyście wy mogli być zadowoleni. Słuchajcie, odnośnie tutaj na przykład takich rzeczy, a propos takich głosowych, nauczyłem się, żeby się na przykład tak nie męczyć, ważna jest postawa. Wyprostowany, ręce oparte tu i żeby być Taki cwaniak, a rozluźniony. za chwilę będę go poprawiać. Chła przez pchłę płakała. Chyba trochę za tego O, przepraszam. Szczwanego czepka, szczwany czepek zaszczepił na szczypicę. Szczwanego czepka, szczwany czepek zaszczepił na szczypicę. Kazali mi coś powiedzieć o progresie Alberta. Pracujemy. Nie, tak zupełnie serio na początku było bardzo źle i było bardzo ciężko i właściwie Albert mówił, że chyba musi zacząć uczyć się mówić od nowa jak dziecko i rzeczywiście trochę tak było, ale z każdą lekcją, z każdymi zajęciami ja widzę, że jest lepiej i też jak słucham komentarzy Alberta, sprawdzam go na bieżąco, to widzę, że ta różnica jest i że te nasze działania, nasze ćwiczenia działają, więc no chyba dobrze, nie? Wyimaginowana grzegżółka zgrzeszyła przeciw... Wyimaginowana. Jeżeli mamy dwie samogłoski, które są obok siebie w jednym słowie, zawsze będziemy je łączyć. Zawsze. Aeroplanem, a nie aeroplanem. Aeroplanem. Nie afera. Aeroplan. Tak. Ale ładnie, co? Tak, ładnie. Kurde. Ja w ogóle, jak słyszę Alberta, który komentuje walki, jestem mega dumna, bo widzę, ile pracy zrobiliśmy, ile jego serca jest w tej pracy ciężkiej, ale też muszę się przyznać, że jak pierwszy raz puścił mi swoją walkę, to ja nie poznałam go. Nie poznałam jego głosu, że tak brzmi przez mikrofon. No ale teraz to już wiadomo, osłuchana jestem i wszędzie go poznam. A już za moment, drodzy Państwo, wielkie emocje przed nami starcie. Odzinkowski kontra Rtaciś. Jak Albert sam mówi o sobie, jest kapitalnie przygotowany do tego pojedynku, jest pewny swego. A my widzimy się 18 kwietnia na Torwarze. Nie wyetykietkowany. Już jest łatwo, już sobie tak dokładnie. Ja w ogóle nie używałem takiego słowa, tak powiedzieć, bez etykiety i z głowy. To na mnie cały czas musi dojechać. Dała mi teraz nowe łamańce. Ja się uczyłem, powiem wam, na ten odcinek, nie wiem, 2 strony łamańców. Ona mi dała nowe. Chciałem tutaj, kurczę, żeby było dobrze, żebym wyszedł na takiego naprawdę sprawnego krasomówcę. A wyszło jak zawsze, czyli tak jak jest. Czyli bojowo, ale wiadomo jak. Moi drodzy, my właśnie jedziemy na trening. Mamy prawie 8, więc tak zawsze zaczynam. Jeszcze przed tym oczywiście zawsze zawożę mojego synka do żłobka i potem od razu jadę na trening, ale dzisiaj nie zawiozłem synka, bo został w domu z żoną, więc od razu jedziemy na trening i działamy. Zobaczycie, co robię normalnie. Dzień jak co dzień. Tak to wygląda, działamy, chodźcie. Paweł, nie stresuj się. Szkiełko, kamera. Szkielce, kamera. Widziałeś? O, Filipek. Tak jak widzieliście, zawsze przyjeżdżam na 8, ale oczywiście trener ma swoją grupę starszych panów, powiedzmy, wszystko dostosowane pod każdego zawodnika, a tak główny trening ze wszystkimi, z grupą normalnie zawodniczą, to mam wieczorem o 19:30, 19. A tak to z samego rana to działamy różne rzeczy. W chwili, jak się dowiedziałem o tym, że po prostu Daniel został aresztowany, no to nie wiedziałem tak naprawdę, co się dzieje, bo Daniel miał być na treningu z rana, już nie miałem z nim kontaktu. W samych superlatywach mogę o nim powiedzieć, jeżeli chodzi o pracę tu na sali treningowej względem innych ludzi. Wszyscy jesteśmy za wszystkimi tutaj i od razu robiliśmy zbiórki dla Daniela. Dużo osób się zaangażowało w to. Pokazaliśmy taką solidarność, tak, i po prostu czekaliśmy na niego. Jak czuć głos?
Tak, to troszkę przyspieszenia, pobudzenie i jedziemy dalej. Tylko jak wyszedł, to tego samego dnia już wrócił na salę. 3 dni był taki cichy, widać było, że był przytłoczony chyba tym, że jest przestrzeń znowu, że zmiana. Teraz trzeba gonić, trzeba iść do góry, a zawsze się łatwiej idzie do góry niż się tą formę trzyma. Daniel nie jest taką osobą, która się podda, tak? Także stara się teraz jakby bardziej wszystko docenia, stara się dać z siebie więcej i tak dalej. No, ja to widzę, tak? Jestem w stanie to zobaczyć u niego. Po prostu nie widzę, dla takiej osoby, nie widzę innej alternatywy. Dopóki może, to powinien po prostu walczyć. Wieczorem się widzimy o 19:00. 19. Zapierdzielasz. Nie wiem, dlaczego lżejszy? To jeszcze ten pierdolimy mocny. Zajebę, no zniszczmy. Zniszczmy psychikę. Jedz z nim, kurno. Wiesz, jaki k***a to był ostatni tydzień? Wiesz. Wiesz, jak wyglądałeś na końcu? Dobrze. No. Ale zrób za Długo leżałeś na ziemi. Zeszmać mnie, leżałeś za- zeszmać mnie. Na szmace. Powiedziałeś wszystkim? Gdzie byłeś? Na kontuzji. Tak. Na kontuzji. Kontuzji miałem. Straszne, ale to straszne zerwanie wszystkich więzadeł w kolanach i w kostkach. Daniel nie mógł chodzić, dlatego nie wzięliśmy go. Moi drodzy, Miał zakaz. byłem 15 miesięcy nieczynny, bo byłem w sanatorium, leczyłem kontuzję. Wszystkie więzadła rozerwane, naprawdę, to była duża kontuzja. No i wiecie, musiałem się wyleczyć, dlatego mnie nie było. Nie miałem dostępu do internetu, ale już jestem. Widzimy się niedługo. To jest nasza bajka. Wiesz co? Sam autograf tutaj. Dla kogo masz? Komu to dasz? No dla ciebie. Aż ty skurczybyku. Do kolekcji. Profesjonalne rękawice z napisem MMA. Dobra. Dzięki wielkie. Idziemy. Najfajniejsze momenty są to są, myślę, że wtedy, jak ci ludzie chcą z nami porozmawiać, zrobić zdjęcie, czy dać autograf. Myślę, że wielu sportowców już dla tych chwil naprawdę męczy się tak, jak my to robimy, więc to jest naprawdę przyjemne, fajne i warte tego, co robimy. Tak jest. Show must go on, jedziemy. Mam nadzieję, że jestem im starszy, tak jak wino, im starszy, tym lepszy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale czuję się zdrowy, mocno się wzmocniłem. Jestem cały zdrowy, nic mi nie boli, nic mi nie dolega. Więc mam nadzieję, że jeszcze trochę ze mnie pożytku będziecie mieć, trochę ze mnie przyjemności z moich walk, z oglądania. I do tego dążymy. Już w pewnym momencie tak naprawdę już sportowiec, zawodnik starszy, tak jak już powiedzmy ja, już dążę do tego, żeby pokazywać jak najlepsze walki. Żeby ci ludzie mieli jak najwięcej satysfakcji i przyjemności z naszego mordobicia. I co ma być, to będzie. Zobaczymy. Zobaczymy, oby było dobrze. Obyśmy dali dobrą walkę i wyszli z tego całą. Nie tak jak ostatnio. Łapy całe pobuchnięte. Dobrze. Cieszymy się z tego, co jest. Nie wiem, czy go znacie, ale to jest mój syn, Kuba Pawlak. Chcesz coś powiedzieć? Nic. Ty nic nie powiesz? To nowość ty jakaś. Tak to najbardziej rozgadany i wszystko wie. Najwięcej i najlepiej. A najwięcej Dobra, proszę pana. Kto wygra walkę z Mamedem? Paweł Pawlak. W jaki sposób? Balacha. Na co? Na nogę. O. A teraz najważniejsze pytanie, chodź bliżej. To, co gadaliśmy? Tak. Okej. Wyjdę na scenę. I będziesz robił tak? Nie. A pokaż, jak będziesz robił. Tylko wezmę swój pes i będę nosił. Tak? A jak zrobisz tak? Nie. A jak zrobisz? To musisz coś fajterskiego zrobić, albo Zrobię gdzieś... coś takiego, weź i zabiorę klika. Haha, no dobra. No dobra. A tu ty, Gucio z nami też pójdzie na scenę. Teraz zrobimy tresurę z pieskiem, zobaczycie, czy coś umie. Na razie się przytula i rozwali mi cały ogródek. Po śmierci mego owczarka w tamtym roku powiedziałem, że w dupie mam ładny ogródek. Ważne, żeby pieski się cieszyły, bo nie wpuszczałem mojego pieska kiedyś na ogródek. Ona umarła na raka
to już mogę wchodzić i tak dalej i już człowiek nie myśli o takich rzeczach, jak jakiś ładna trawka, że tak powiem. Tańczymy labado, 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 tańczymy labado. Małego walczyka. Siad! Leżeć! Siad! Zostań! Do mnie! Siad! Łapa! Hop! Siad! Malacha na rękę! Nie, żartuję, tego jeszcze nie umiem. Zajdź. Bardzo dobry piesek, bardzo dobry. A! Fuj, ślimaczek poszedł z psem. Co my w ogóle naprawiamy? Telewizor jest krzywo. Ale już jest prosto. Zrobiłem to dla Piotrusia, mera. No i powiedz, czy teraz jest dobrze. Rzeczywiście, bo jest prosto, co? Jest lepiej niż było. Ty, Ale wiecie, trochę leci w prawo jeszcze. ty, jak wezmę więcej, to teraz wypadnie mi z zaczepów. A nie chcę mówić, ten telewizor tak był od czerwca. A teraz jest w miarę prosto. Dzięki, meru. Ty, tak to bym tego nie zrobił pewnie. Karty. Pokażę wam, jak Kuba wymyślił grę karty KSW. Najpierw rozłoży. Najlepsza to Paweł Pawlak. Trafiłem na... A przypadkiem to nie jest lepsza karta, bo to jest twój ojciec? Mam dwie najlepsze. Okej, pokaż jeszcze. A, już wiem, kogo dasz. Defrisa? Tu to jest ważne. Zawodnik ma 3 wygrane, a tu porażki, to musi odjąć 2 od jego, czyli ma 1 zwycięstwo. Gramy bez karty tej, bo nie jest porówno. Nie, ale Haratyka tu zostaw, bo go lubię. Kuberskiego wyrzuć. Nie mam. nie mamy, żartuję. Biorę. Przegrałem. O nie, pan nas... Przebijam! Okej. Przebijam! Dzięki. I ten. I bum, nie ma. Widzicie, jak to się szybko przegrywa? Zagrał, to się kart wygrał. O, teraz mam Pawlaka. Wow, ale daje ci słabiaka. O, no, nie znam gościa. O, Haratyk, a Haratyk to wygra z Michalskim, pokaż. Tak. Ja mam Michalskiego. Walczy o pas marketingowy Michalski akurat. Dobry jest, lubimy go. Pawlak. Przetasuj dobrze, żebyś mi Pawlaka nie zabrał. A teraz już nie jest w KSW, to ta karta się nie liczy. Minuty? Że widzicie, promujemy KSW gdzie się da, także Woju, pamiętaj o tym. Przy podwyżce bardzo, bo chcę na wakacje gdzieś pojechać, to przydałoby się jakiś dodatkowy bonusik. Może zrobię walkę wieczoru? To będzie bonusik, to wie. No ale nie masz lepszej stawki za tą walkę? Mam trochę większą, ale tak naprawdę to nie jest walka jakaś, nie wiem, super fight, że nagle dostaję nie wiadomo ile. Mam trochę więcej, bo też mam jakby nowy kontrakt z KSW. Też przez to mam więcej, ale to nie są nie wiadomo jakie stawki, że nie wiem, że dostanę 2 miliony. No ten milion jest, ale no 2 milionów nie ma. Nazwałeś siebie sam starszym bratem i pokażesz Mamedowi, jak to się robi. No trochę tak jest, słuchaj. Jestem najstarszy w Oktopusie. Jestem od Bartosa 7 lat starszy i muszę no niestety pokazać Mamedowi, że starszy brat z Oktopusa robi roboty, bo ja jestem w ogóle najlepszy w rewanżach, bo chyba miałem 4 albo 5 rewanży w Oktopusie za kolegów. No i wszystkie te walki wygrałem. No i liczę, że do 6 razy sztuka, no. Choć wiecie, no to są bardziej takie śmieszki. Walka jest, wiesz, dla mnie priorytetem i ja raczej staram się w walce po prostu dać siebie wszystko. Jeśli dam siebie wszystko, to wierzę w to, że wygram, nie? Ale no Mamed jest na tyle niekonwencjonalnym zawodnikiem, że to różnie może być. Na pewno w tej walce się nie poddam. Oddam całe serce jak zawsze, bo różnie w swoich walkach u mnie bywało ze zdrowiem, ale zawsze wychodziłem do walki i dawałem z siebie wszystko, więc to jest moja, wydaje mi się, że mocna strona, nie? Jak wygrasz, to czy już oficjalnie będziesz bezapelacyjnie najlepszą ośmiornicą? To jest trochę takie, wiecie, no też muszę przyznać, że to mnie też napędza trochę, bo wtedy Adrian już nie będzie mógł nic powiedzieć, że jest najlepszy. Już każdy będzie wiedział, kto jest najlepszy. Ale wierzę w to, że Adrian jakby zawalczył jeszcze raz z Mamedem, to też myślę, że wygra, bo ta walka bardzo dobrze wyglądała jego. No nie był też pokorny Adrian w tej walce, tak? No był zbyt pewny siebie, nonszalancki bym nawet powiedział. Myślał, że wszystko może w tej walce zrobić i dlatego tak ta walka się skończyła, tak? Ale myślę, że dla niego dobrze, że walka z takim zawodnikiem jeszcze w wyższej kategorii wagowej, nie stracił pasa,
to lepiej tak przegrać tą walkę niż, wiesz, niż stracić pas na przykład w obronie, nie? A nie uważasz, zobacz teraz taka zagwozdka, że zadziałał efekt motyla? Bo gdybyś ty nie wypadł wtedy z walki z Mamedem, on by nie zawalczył, wtedy Wojo by się do niego nie odezwał, nie przegrałby i nie stałby się przez to lepszym człowiekiem, bo podobno teraz jest... Okej, racja, rzeczywiście. Ty, mogłbym bardziej jeszcze odwalić. Dobra, to jest moja wina. Mogłem zawalczyć. Chodzi ogólnie, nie wiem czy wiecie, ale no miałem zerwane te więzadła. Ogólnie chciałem bardzo walczyć wtedy z Mamedem. Nawet namówiłem Dawida do tego, żeby walczyć. Tylko nie zawalczyłem dlatego, że złapał mnie ten Gronkowiec i mnie to zniszczyło strasznie, że nie miałem siły. No i to jakby wyeliminowało mnie całkowicie z tej walki, bo ja jestem na tyle głupi, że chciałem walczyć z taką ciężką kontuzją. Nawet mówiłem Dawidowi, że to będę na początku boksował ten wrzesień, później dołożymy kopnięcia i później może zrobimy to MMA i ja zawalczę, nie? No w ogóle wiem o tym, że po prostu bym wtedy przegrał i jestem tego pewny na 1,000,000%, nie? Czyli poświęciłeś Bartosa. Czyli no chciałem poświęcić Bartosa, dlatego historia tworzy się dalej. Mija 1,5 roku i teraz wiem o tym, że jestem w bardzo dobrej formie i wiem w to, że mogę wygrać tą walkę i będę na to gotowy na pewno na 1,000,000%. Zawsze mówiłem, że to mój pas. Ja już swój jeden mam. To jest mój drugi. I to jest pas dla ciebie, żebyś powiesił go w domu. Także nawet twardziele płaczą. Ale nie śmieszkując, to naprawdę Bartosz się zmienił. Przez to, że się zmienił Bartosz, podejrzewam, że Dawid się zmienił. Wszyscy się zmienili, czyli to jest wszystko dzięki mnie. Czyli Pawlak uratował harmonię Oktopusa. Nie macie za to dziękować. To dla was.